Czołem, jak mija Wam niedziela. Dzisiaj film z przygotowań do testu odrdzewiaczy i inhibitorów rdzy. W dzisiejszym filmie chciałem przedstawić, w jaki sposób przygotowuję się do tego testu, z jakich produktów korzystam, ale lista produktów po prostu będzie w opisie filmu i jak przygotowałem próbki, które będą pokryte rdzą, przynajmniej mam taką nadzieję. Można w ogóle zadać pytanie, po co robię taki test. Ale taki test po prostu chcę zrobić, dlatego że potrzebuję takich środków w mojej pracy. Chcę wyłonić najlepszy w najlepszej cenie, no i zobaczyć, czym te środki tak. Chciałem również przypomnieć, że test jest niezależny. Nikt nie sponsoruje tego filmu, żaden z producentów nie zapłacił, nie przysłał próbek. Za wszystko zapłaciłem sam. Możecie również się zastanawiać, po co w ogóle robić film z tego, jak przygotowuję się do testów. Ale chodzi mi tylko o to, żeby pokazać Wam, jak ten test będzie wyglądał, jak przygotowuję próbki i żebyśmy może wspólnie wymyślili, co jeszcze możemy zrobić, czyli jak jeszcze możemy te środki przetestować, jak możemy jeszcze przygotować te próbki. Więc tutaj liczę na Was i liczę na to, że zostawicie komentarz z Waszą propozycją tego, jak jeszcze można to zrobić. Jeżeli chodzi o test, to na pewno oprócz tej części z przygotowań będą przynajmniej 2, a może nawet 3. W pierwszej części chcę właśnie zrobić odrdzewienie próbek, które teraz przygotowuję. Czyli jak poradzą sobie te środki z rdzą. A dopiero w kolejnej części, jak zabezpieczają przed powstawaniem kolejnej korozji. Jeżeli chodzi o próbki, które wykorzystuję, to jest to blacha grubości 2 mm, gorąco walcowana, dlatego że gorąco walcowana szybciej zacznie korodować niż zimno walcowana, a żeby była to blacha, to wszystkie próbki ciąłem plazmą, po czym oczyściłem ze wszelkiego nagaru i tak dalej po tym cięciu szlifierką. Zaokrągliłem też ranty, żeby nie było żadnych ostrych krawędzi i odtłuściłem, po czym włożyłem do przygotowanej solanki. Solanka to na te kilka litrów wody, tak naprawdę nie mierzyłem, ile tej wody wchodzi do tych pojemników. Zalałem po prostu pojemniki równo i na każdy pojemnik przypada 1 kg soli. Są 3 pojemniki, na filmie możecie zobaczyć 2, dlatego że po zrobieniu tych 2 zauważyłem, dopiero policzyłem ilość tych środków, które mam i okazuje się, że jest ich 17, a ja początkowo przygotowałem tylko 14 próbek, więc jeszcze na szybko dorobiłem kolejną taką skrzynkę, w której jest 8 kolejnych próbek, więc jest więcej, więc w razie ktoś w komentarzach pod tym filmem dodałby kolejny produkt, to jestem przygotowany do tego, żeby przeprowadzić w przyszłym tygodniu, w przyszłą sobotę test tych odrdzewiaczy. Będę przeprowadzał w przyszłą sobotę, dlatego że większość tych próbek przygotowywałem teraz w sobotę, więc chciałem, żeby one przynajmniej tydzień były te próbki były w tej solance i w sobotę będę przeprowadzał test. Nie znaczy to, że w następną niedzielę będzie film, druga część z tego testu. Jak ma wyglądać w ogóle ten test? Jak mogliście zauważyć, próbka jest pocięta, jest po prostu zaznaczona. 3 części plus 4 taka malutka. Na tej malutkiej części po prostu zaznaczę sobie, który jest to produkt. A te 3 dłuższe części posłużą mi właśnie do przetestowania produktu. I pierwsza część zostanie oczyszczona do gołej blachy. Druga część zostanie oczyszczona tylko z nalotu rdzy, a trzecia część zostanie nieruszona. Tak, żeby sprawdzić, jak środek radzi sobie, gdy blacha została bardzo dobrze oczyszczona, gdy została oczyszczona tylko z nalotu, tak jak pisze większość producentów, i co się wydarzy, gdy w ogóle nie oczyścimy tego elementu.
Zaczekaj, nie uciekaj jeszcze. Dobrze, zostań. Subskrybujesz mój kanał? Jeżeli nie, to zachęcam do subskrybowania, dania łapkę w górę lub w dół, jeżeli Ci się nie podobało i dodaj komentarz, szczególnie jeżeli dałeś łapkę w dół. Mam nadzieję, że pomożecie mi w tym teście i zrobimy najbardziej rzetelny, niezależny test na YouTubie. Cześć!